Dotarliśmy po mękach, po drogach. Tak jest, z Vlory do Berat jest 60 czy nie, 80 km. 80 km łącznie, przy czym 30 km na początku to są autostrady, a potem to są takie drogi, Dziura na dziurze. dziura na dziurze, ale też się jedzie przez bardzo śmieszne miejscowości. Tak. Przez wydobycie ropy naftowej albo składowanie, bo w sumie nie wiemy. Przez takie miasteczka ni to bogate, ni to biedne. Dziury w drogach, ale piękne aleje eukaliptusów. Nasz dociera się tutaj do Berat. Nazywają to miastem 1000 bądź 1001 okien. No, różne są przekazy. Tak. Ale No, miasto położone na wzgórzach, twierdza na samej górze, zamek, który pilnował przełęczy. masz dużo leków przy sobie. Tak, Działam jak to tam Krzysztof opowiadał, czy wzięliście leki ze sobą? A, tak, Tak. pyta, tak? Bo Tak. mnie nie było na tej wycieczce. To możesz opowiedzieć cały, tak? Że pyta ludzi. Tak. Czy wzięli leki ze sobą? No to niektóre osoby odpowiadają tak, oczywiście na nadciśnienie mam. No, oczywiście leki to jest Waluta. mniejsza waluta. Nie, może nie kupujmy, już się najedliśmy tych owoców. Bardzo smaczne owoce kupiliśmy. No dobra, to nie. Czereśnie. Teraz Mogę idziemy się w przejść. drugą stronę. Też znowu się wszyscy ludzie na nas patrzą. A nagrałeś w ogóle, jak to jest pełno ludzi. Tak, No i nagrałem część wspólnie tego. zgodziliśmy się z tym, że brakuje tutaj kobiet. Ale w wieku takim 30-40 lat. Jest bardzo dużo młodych, 30-50. a panien, dziewczyn, tak? I dużo starszych pań. To, Panowie są w każdym wieku. Teraz pytanie, albo wyemigrowały do pracy, Albo poszły na wojnę. Nie no, żartuję. albo zajmują się ogniskiem domowym. Nie udało nam się jeszcze nikogo spytać, jak to tutaj wygląda, ale naprawdę jest to zauważalne. No poza tym jesteśmy w okresie Ramadanu, a tutaj no, też różne źródła podają, bo już dowiedzieliśmy się, że 60% jest muzułmanów. No oni dopiero, jakby powiedzieć, spożywają posiłek po zachodzie słońca. No jeszcze tego zachodu nie ma. No tak, my zjedliśmy sobie suwlaki, bardzo dobre i bardzo tanie, bo za 2 duże piwa i 2 pełne talerze mięsa, surówek i frytek zapłaciliśmy 8 euro? 800 leków, czyli 800 euro. tak naprawdę niespełna 7 euro na 2 osoby, gdzie obżarliśmy się porządnie. Tak, no ale oni Wręcz. póki co piją tylko kawkę z wodą, Tak. mocne espresso bądź kawę turecką i czekają na zachód słońca, żeby coś zjeść. I siedzą oczywiście w knajpach tylko panowie. Jeżeli chodzi właśnie o Albańczyków, jeżeli bym się to powiedziała i mogła, oczywiście, Tak, oczywiście. to Albańczycy bardzo rzadko się denerwują, są otwarci ludzie, przemili. Najbardziej słowa tutaj w Albanii używana to jest słowa wasza wasz, czyli na spokojnie, nie śpieszymy się, bo tak naprawdę Albańczycy nigdy się nie śpieszą. No pogoda wam temu służy. Pogoda właśnie tutaj w Albanii jest 365 dni słońce, świeci słońce za tego śniegu. No dobrze, a powiedz mi, a skąd w ogóle, gdzie się urodziłaś, gdzie Właśnie mieszkasz? urodziłam się z Beratu, czyli Berat to jest moje miasto urodzone. To jest to miasto z 1000... 1000 oknia, tylko że ja tak czasami żartuję, mówię 1000 oknia do umycia, czy ktoś z Państwa jest gotowy. Aha. I to jest właśnie bardzo miłe i przyjemne. Jeżeli chodzi właśnie o Berat, to jest nie tylko jeden z tych najstarszych miast tutaj w Albanii, ale również odróżnia się o pozytywną No dobrze, bo energię. my byliśmy w Beracie i zauważyliśmy taką rzecz, że
Byliśmy pod wieczór i siedzieliśmy Ja już wiem, co i co była pan taka chce się promenada i powiedzieć. było bardzo dużo mężczyzn, ale nie Właśnie jest było bardzo kobiet. dużo turystów, którzy pytają, że gdzie są te kobiety tutaj w Beracie. Ja czasami tak żartuję z nimi i mówię, że one gotują ten burek albański Aha. i tę baklawę albańską, ale właśnie to jest tak, że przez te pozostałości wpływów osmańskich jeszcze 50 lat byliśmy pod wpływem właśnie enwerchowskim, to zostało właśnie ten mentalność. Staramy się wprowadzić jak najbardziej życie europejskie, ale niestety No wiadomo, te no, pozostałości te właśnie pokolenia starsze jeszcze potrzebują właśnie czasu lub czasami zdarza się tak, że bo każdy mieszkańców z Beratu właśnie ma swoje pole i może jest gdzieś tam właśnie na pole po to, żeby się te pomidory, ogórki, po czym są bardzo właśnie Smaczne? smaczne. Tak, no ja Bo oczywiście na wszystkim przykład polecam jeżeli spróbować chodzi tutaj. właśnie o turystów z Polski, to zawsze mnie mówią, że Marcelina, mi to wąchami, to jest wasze pomidory, ogórki, one naprawdę są bardzo takie słodki zapach i są Tak. bardzo takie Świeże, smaczne. takie Po jak czym z pola. ja to bardzo, bardzo cieszę. Bardzo Państwa naprawdę dziękuję, że przyjeżdżają i że mają taką dobrą chęć zwiedzać właśnie Albanię. Dziękuję Ci bardzo, Marzena. Dziękuję. Miło było zobaczenia. do zobaczenia. Miło również.